Numer 1. Zacznij wcześniej niż Ci się wydaje. Jako uczeń międzynarodowy przez pierwszy rok studiów nic nie możesz zrobić. Więc ciesz się życiem, enjoy, słuchaj, znajdź znajomych, dołącz do jakichś klubów, do kółek na studiach. Ciesz się życiem, korzystaj z tego. Ale po pierwszym roku studiów wtedy już możesz zacząć pracować. I najlepszy sposób, aby rozpocząć Twoją przygodę z pracą tutaj w USA, to jest pracowanie na kampusie. I wiadomo, na początek nie musi to być nic wielkiego. Możesz najpierw zrobić jakiś, nie wiem, wolontariat, albo wziąć udział w organizowaniu jakiegoś eventu, albo otworzyć w ogóle kółko jakieś na uniwersytecie związane z Twoim kierunkiem. No i idealnym pierwszym krokiem byłaby właśnie ta praca na kampusie, ponieważ tak, po pierwsze jest to o wiele prostsze, aby tak rozpocząć. Po drugie, możesz pracować do 20 godzin tygodniowo w trakcie zajęć na kampusie, a w wakacje możesz pracować do 40 godzin tygodniowo. I takich prac jest sporo. Jak będziesz już tutaj na studiach, a może już jesteś tutaj na studiach, to zapewne widzisz, że po prostu studenci są wszędzie i wszędzie oni pracują. Więc najprawdopodobniej możesz znaleźć pracę, która jest związana z Twoim kierunkiem. Na przykład, jeśli studiujesz jakieś finanse, no to pójdziesz do Departamentu Finansów w Twojej szkole i tam się dopytaj, tam poszukaj, zobacz, czy kogoś szukają. Ja na przykład zaczynałam jako Dean's Assistant, czyli asystent dziekana i był to właśnie dziekan mojego kierunku, naszego departamentu w szkole, więc to było mega. Czy ja cokolwiek wiedziałam, co ja robię? Nie wiedziałam, ja nie znam nikogo, ale będąc w tej pracy, słuchajcie, ja poznałam wszystkich, którzy są tam w biurze. Od samego dziekana, który teraz mnie zna, tak? Po ludzi, którzy są, nie wiem, w marketingu, po to, kto się zajmuje na przykład w ogóle przechodzeniem przez aplikacje, gdy studenci aplikują na studia, to wiem, kto najprawdopodobniej czytał mój ten esej motywacyjny, tak to się nazywa, na bazie którego między innymi oprócz ocen decydują, czy dostają się na studia, czy nie. Więc dzięki temu poznałam bardzo dużo osób, a networking, do tego dojdziemy, to jest, słuchajcie, klucz. Więc ja zaczynając tę pracę, nie wiedziałam, że aż tyle z tego wyciągnę. Była to bardzo dobra decyzja. I ja będąc dziekana asystentką zarabiałam $11 za godzinę, a Tomasz na przykład pracował na siłowni i zarabiał $15 za godzinę, więc uważam, że nie jest to źle. Nie dość, że dostajesz jakieś doświadczenie i właśnie zaczynasz już poznawać ludzi i wiecie, networking i to wszystko, to jeszcze nawet jakaś kaska wlatuje, więc naprawdę spoko. No i właśnie tip na to, jak znaleźć taką pracę na kampusie, to tak jak po pierwsze, tak jak Wam już wspomniałam, pójdźcie do departamentu, który jest związany z Waszym kierunkiem i tam się popytajcie. Drugi sposób, idźcie do Career Services. Najprawdopodobniej Wasz uniwersytet ma coś takiego i oni tam mają, wiecie, wszystkie informacje o różnych otwartych pozycjach i oni Wam mogą z tym pomóc. Plus pójdźcie też do Waszego advisora. Wiem, że różnych ludzie dostają advisorów, niektórzy ich lubią, niektórzy ich nie lubią. Ja bardzo lubiłam mojego, był bardzo pomocny. I oni też czasami ludzie do nich piszą, ponieważ ich znają i im mówią, hej, słuchaj, masz może kogoś, szukam kogoś do pracy, więc pójdźcie do tych 3 miejsc i szukajcie. No, bo po prostu każde z tych miejsc ma dostęp do innych ofert, więc trzeba pójść wszędzie. I teraz najlepsza rzecz a propos pracowania na kampusie jest to, że w momencie, kiedy zaczynasz pracować, to dostajesz Social Security Number. I to jest taki amerykański PESEL, który później będzie Ci bardzo potrzebny, aby zacząć pracować poza kampusem. Więc to jest najprostszy sposób, żeby już dostać ten numer i później zobaczysz, że cokolwiek będziesz robić, czy będziesz chcieć, nie wiem, kupić auto albo otworzyć, nie wiem, konto w banku, ten numer będzie Ci tak potrzebny, on Ci tak ułatwi sprawę, więc to jest najlepszy pierwszy krok, znalezienie pracy na kampusie. Jak najszybciej, po tym pierwszym roku studiów. Gdy dojdziesz do etapu, że już możesz pracować poza kampusem, ponieważ albo Twój kierunek ma takie wymaganie, że aby skończyć studia musisz wyrobić daną ilość godzin pracy, no to wtedy będziesz się kwalifikować do CPT. To jest coś takiego, co pozwala Ci pracować po prostu podczas zajęć poza kampusem. Więc albo to się wydarzyło, albo już kończysz studia, albo porozmawiaj ze swoim doradcą i się dowiedziałeś, że jeszcze z jakiegoś innego powodu możesz pracować poza kampusem. To wtedy pierwsza i zapewne główna rada to jest chodź na Career Fairs. Career Fairs to są takie targi pracy. Co jakiś czas uniwersytet po prostu sprowadza różnych pracodawców, różne duże firmy, które przychodzą i mają takie swoje małe namiociki i wtedy tam idziesz ubrany na business casual albo na biznesowo. Przychodzisz ze swoim wydrukowanym CV, no i chodzisz po nich i rozmawiasz, no nie? No i dajesz swoje CV, masz po prostu okazję porozmawiać z ludźmi. Najprawdopodobniej ci ludzie, którzy są przy tych właśnie namiotach, to są ludzie, którzy są właśnie tymi ludźmi, którzy w firmie zatrudniają ludzi. Więc
Po prostu przeskakujesz ten cały proces wypełniania jakiejś aplikacji, w ogóle dostania się na rozmowę o pracę itp., itd., tylko mówisz od razu do tej osoby, widzi ona Ciebie i wiecie, no po prostu macie większe szanse, żeby to się udało. Plus oni przychodzą na te właśnie targi, bo chcą kogoś znaleźć. Więc to jest po prostu super okazja. W moim przypadku niestety ja zawsze chciałam pracować w eventach, a przez to, że mój kierunek to jest Hospitality and Tourism Management i moja specjalizacja jest właśnie w Event Management, czyli zarządzaniem eventami, ale główny kierunek jest trochę inny. Przez to na tych moich targach najczęściej przychodziły jakieś duże hotele, jakieś restauracje, a to nie jest to, co ja chciałam, więc ja niestety nie mogłam aż tak z tego skorzystać, ale w Waszym wypadku i zapewne w większości wypadkach możecie tam coś naprawdę fajnego znaleźć. I ja Wam powiem, że jeśli Wy się na przykład boicie albo nie wiecie, czy potraficie rozmawiać już z kimś i w ogóle itp., itd., słuchajcie, idźcie i zobaczcie. Mój pierwszy raz chyba na takim targu to był w ogóle przypadek. Ja wychodziłam z zajęć, nawet nie wiedziałam, że tam jest taki targ, ale było jedzenie. Najczęściej właśnie ci ludzie przychodzą z jakimiś, nie wiem, ciastkami, bo chcą, żeby ktoś przyszedł do nich, no nie, albo z jakimiś gadżetami. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Ja poszłam i chciałam ciastko. I mówię, hej, chciałabyś się o nas dowiedzieć? A ja, jasne, no i tam mówię, okej, a mówię ciastko? Ja pierdzielę, ja kompletnie nie wiedziałam, na czym to polega, nie wiedziałam, co to jest, więc teraz słuchajcie, jakby pójdziecie, to już jesteście do przodu, już wiecie w ogóle, na czym to polega, tak? Przygotujecie się, wyjdziecie lepiej niż ja. Aby pójść jeszcze krok dalej, zacznij chodzić na eventy, które się dzieją poza kampusem, poza uczelnią, po prostu eventy związane z Twoim kierunkiem, Twojej branży, z tym, czym się interesujesz. Najprawdopodobniej będziesz się chciał na tym skupić bliżej końca Twoich studiów, ale tak naprawdę możesz to zrobić kiedykolwiek. Jeśli masz na to czas, to im wcześniej, tym lepiej. Zacznij budować relacje, zacznij poznawać ludzi, którzy już pracują. I właśnie najlepsza rzecz chodzenia na takie eventy to jest to, że ludzie, którzy są na tych eventach, najprawdopodobniej mają swoje firmy. I albo są to startupy, albo oni dopiero zaczynają, albo są to mniejsze firmy, a może i większe firmy. Ale rozmawiasz do ludzi, którzy założyli te firmy i oni mogą sobie zatrudnić kogo chcą. Więc jeśli Cię polubią, widzą, że przyszedłeś na event, zapewne większość ludzi, którzy w ogóle aplikują na jakieś pozycje w ich firmach, nigdy na żaden event na przykład nie poszli, nie są tacy, wiecie, że aktywnie chcą się uczyć, że są naprawdę zainteresowani, więc już jesteś naprawdę wyżej, tak? Masz większe szanse, że Ciebie zatrudnią. Plus, gdy się z nimi spotykasz, to nie jest tak, że Ty idziesz do nich i od razu chcesz od nich pracę, tak? Tylko zaczynasz z nimi rozmawiać, bo jesteś zainteresowany. Oni się interesują też wtedy Tobą. I po prostu zaczynacie z takiej innej strony, nie z takiej formalnej strony, tylko z takiej strony znania siebie i relacji. I myślę, że to jest o wiele lepszy sposób na znalezienie pracy i ma się większe szanse. I na też zdobycie lepszych prac tak naprawdę. Więc to jest mega, mega ważne. Ludzi, których tam spotkasz, oni mają inne myślenie, takie bardziej przedsiębiorcze bym powiedziała. Więc jeśli porozmawiasz z nimi i pokażesz, że jesteś kreatywny, że wiecie, że myślisz jak twórca, że działasz, wiecie, z inicjatywą, to się wyróżnisz i zapadniesz w pamięć. I teraz jak najlepiej zaimponować takim ludziom, to jest tym, jaką osobą jesteś. Ponieważ uwierzcie mi, w tym czasie, kiedy jesteśmy tacy młodzi i ludzie nas spotykają, oni wiedzą, że zapewne mamy bardzo mało doświadczenia w pracy, albo nie mamy żadnego. I to, co ma największe znaczenie dla nich, i nawet to też jest w przyszłości, uważam, to też jest adekwatne, to jest to, jaką jesteś osobą. Czy jak z nimi rozmawiasz, to czy oni czują, że kurde, chcę z Tobą pracować. Bo każdego da się nauczyć, każdego da się wytrenować, aby był w stanie robić pracę w danej pozycji. Ale najczęściej nie są oni w stanie zmienić Twojego podejścia do życia, Twojego myślenia i tego typu rzeczy. I teraz przechodzimy do następnego podpunktu, a mianowicie pracowanie nad sobą i nad swoim mindsetem. To jest coś niesamowitego, ponieważ jak zaczniesz nad tym pracować, to nie dość, że życie Ci się polepszy, będzie Ci się przyjemniej samym ze sobą i z innymi żyło, to jeszcze to widać. I ludzie, którzy też pracują nad sobą, od razu są w stanie zauważyć, że rozmawiają z kimś, kto też nad sobą pracuje. I nie ma wielu takich osób jeszcze, więc naprawdę się człowiek wyróżnia. A jestem pewna, że skoro oglądasz ten filmik, to nad sobą pracujesz. Tutaj rozmawiam do ludzi, którzy albo chcą się dostać na studia do Stanów, albo po prostu za granicą, albo chcą pracować nad sobą, albo po prostu chcą widzieć, że są inne opcje. Że nie trzeba zostać u siebie w małym mieście. Oczywiście można i to nie ma w tym nic złego, ale chcą zobaczyć, że są inne opportunities, inne okazje, że jest życie poza Polską, że jest życie, że można podejmować inne decyzje niż jak większość ludzi podejmuje. I chcą być zmotywowani, chcą być zainspirowani i chcą się polepszać i być lepszymi osobami i osiągać coraz więcej. Więc już i tak jesteś na bardzo dobrym tracku, ścieżce.
I teraz sposoby, w jakie ja pracuję nad sobą, to po pierwsze u mnie wszystko się zaczęło od terapii. Jak poszłam na terapię, to były najlepiej zainwestowane pieniądze, jakie kiedykolwiek na cokolwiek zapewne wydam albo wydałam dotychczas. Niesamowite, bardzo polecam. Ale co ja teraz robię, aby polepszyć swoje życie? No i też ogólnie mieć to coś, kiedy się rozmawia z pracodawcami i ma się coś więcej niż tylko Twoje CV, to ja czytam książki. Jeśli jesteś teraz jedną z tych osób, która ma takie, o matko, książki, błagam, to albo możesz słuchać podcastów, albo po prostu nigdy nie przeczytałeś fajnej książki, uwierz mi. Jest tyle ciekawych rzeczy. By the way, jeśli macie jakieś propozycje, jakieś książek, które po prostu otworzyły Wam oczy, które były takie wow, dawajcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Ale czytanie książek to jest świetna sprawa. Książki, które ja mogę polecić to po pierwsze Atomic Habits, czyli atomowe nawyki. Jeśli jesteście gdzieś w internecie, obserwujecie jakichś ludzi, którzy właśnie uczą o sposobach życia, jak być bardziej produktywnym, jak być bardziej otwartym, jak patrzeć na życie w bardziej pozytywny sposób, jak rozumieć życie po prostu, na pewno już słyszeliście o tej książce. Jest ona o budowaniu nawyków, które zmieniają Twoje życie. Jak nawyki działają, jak do nich powinniśmy podchodzić, dlaczego niektóre nawyki są trudne, a niektóre są łatwe, dlaczego najczęściej te dobre nawyki są trudniejsze, a te słabe nawyki jakoś tak nam łatwo one przychodzą. Bardzo ciekawa książka. Druga książka, którą bym poleciła, to Buy Back Your Time, czyli Odzyskaj swój czas, by Dan Martell. Jeśli mnie oglądacie, to już słyszeliście o tej książce. I nawet byłam na evencie, gdzie przyjechał właśnie Dan Martell do Miami. Poszliśmy z Tomasem, my go tak traktujemy jako naszego mentora trochę. I jest to świetna książka, jeśli interesuje Ciebie jak mądrze zarządzać swoim dniem, swoim czasem, gdy ma się firmę, jak zarządzać swoim czasem, ponieważ my, studenci, mamy 24 godziny w dniu i słuchajcie, Elon Musk na przykład, guess what? Też ma 24 godziny w dniu. Każdy mamy taką samą ilość czasu, więc żeby wiedzieć, jak zarządzać tym czasem, to jest klucz do sukcesu. Więc to jest po prostu świetne książki dla nas do przeczytania, ale to powoduje, że stajemy się po prostu lepszym i mądrzejszym człowiekiem, bardziej takim samoświadomym i to jest bardzo przydatne, kiedy się spotykasz z ludźmi, którzy otworzyli swoje biznesy i myślą inaczej i są odważni i podejmują ryzyko. Oni wtedy zobaczą, że hej, jesteś interesujący. I ostatnia książka, którą chciałabym polecić, to jest Bogaty ojciec, biedny ojciec. Ja jeszcze jej nie przeczytałam, ale wszyscy o niej mówią. Tomas już ją czytał chyba 2 razy. Więc jestem pewna, że też mi zmieni po prostu myślenie i starana się jeszcze bardziej odważna i będę podejmować jeszcze fajniejsze decyzje, bardziej ekscytujące. Więc na pewno to chcę przeczytać. Jest to książka o finansach i myśleniu przedsiębiorczym. I chyba po prostu jak łamać takie nasze myślenie na temat pieniędzy, jak z nich korzystać jako narzędzie, a nie jako coś, co my się tak po prostu tego trzymamy i się boimy i w ogóle wszystko. Więc nawet 15 minut dziennie, słuchajcie, książka, podcast, ja jak jeżdżę na zajęcia, guess what? Jadę gdzieś przez godzinę, jak sobie słucham książki, leci tak szybko i nie dość, że jadę na zajęcia, to jeszcze te książki lecą, słuchajcie, czytam jak strzała. I wiecie co, możecie mieć teraz takie, Malwina, o czym ty gadasz? Co mają książki związanego właśnie z znalezieniem pracy? Uwierzcie mi, znalezienie pracy w Stanach, a w Polsce to jest 10 razy trudniejsze. Bo tak naprawdę, jak się nad tym zastanowisz, to idąc tutaj na studia, ty nie masz jakby znaleźć tutaj pracy. Cel wizy studenckiej jest taki, że ty idziesz na studia i po studiach wracasz do siebie. Więc naprawdę trzeba pracować, żeby znaleźć sobie tą pracę i znaleźć kogoś, kto będzie chciał Ciebie zatrudnić. Ponieważ system nie jest stworzony po to, aby nam to ułatwić. Jest wręcz stworzony, aby nam to utrudnić. Więc te wszystkie rzeczy mają ogromne znaczenie i to jest to, co wyróżnia osoby, którym się nie udało i musiały wylecieć ze Stanów i te osoby, którym się udało i zostały. Aczkolwiek jest tam jeszcze aspekt loterii, nad którą nie mamy kontroli, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, więc są ludzie, którzy zrobili wszystko świetnie, a loteria po prostu ich nie wybrała, ale do tego przejdziemy. Kolejna sprawa to aplikuj dużo. I poprzez dużo mam na myśli dużo. Nie 5 ofert, nie 10, tylko zapewne 50, 100, może nawet ponad 100. I teraz możesz mnie zapytać, ale czy to serio aż tyle trzeba? Naprawdę? No i oczywiście to zależy od sytuacji. Jeśli uda Ci się wcześniej, świetnie, super, tak? Ale najprawdopodobniej zajmie to wiele godzin pracy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ pracodawcy nie są zbytnio chętni, żeby zatrudniać ludzi, którzy jeszcze nie mają żadnej wizy pracowniczej albo zielonej karty, ponieważ po pierwsze, to oznacza dla nich więcej papierkowej roboty. Po drugie, będą musieli zapłacić więcej za to.
Po trzecie, jeśli mają aplikować dla Ciebie po wizę pracowniczą, będą musieli zrobić ten cały proces, wrzucić Ciebie do tej loterii, której, o ile się nie mylę, teraz w puli jest 65 000 wiz, które oddadzą. W 2020 roku 200 000 ludzi zaaplikowało, więc to jest tak trochę ponad 1/4 ludzi dostała faktycznie te wizy, więc taki pracodawca może zatrudnić kogoś ze Stanów, jakiegoś Amerykanina, bądź osobę międzynarodową i wypełniać dokumenty, wydawać pieniądze na jakichś, nie wiem, prawników, nieprawników, nie wiem na co. I do tego wszystkiego nie ma gwarancji, że ta osoba w ogóle dostanie wizę pracowniczą, ponieważ jest to loteria. Więc trzeba aplikować do wielu prac, ponieważ jeśli będziemy myśleć o tych właśnie wszystkich problemach i wyzwaniach i że to jest takie trudne i że mamy takie małe szanse, to nic z tego nie będzie, tak? Trzeba się skupić na tym, że statystycznie, jak zaaplikujesz do dużej ilości osób, to w końcu ktoś się znajdzie. Ktoś, kto powie tak, spróbujmy. I najprawdopodobniej nie tylko jedna firma, ale może tylko jedna firma. Po prostu chodzi o to, że jak będziesz aplikować i będziesz ciągle dostawać maile, o no niestety, mamy znów złe wieści, tak, no nie przyjmiemy Cię. I dostaniesz to raz, drugi, trzeci, czwarty i ciągle widzisz nie, to spokojnie. Wiadomo, będzie trochę smutno, ale to nic. Pomyśl o tym w ten sposób. Ktoś w końcu powie tak. Z każdym nie zbliżasz się do tej osoby, która powie tak. I to jest to wyzwanie. Gdyby to było proste, wszyscy by to robili. I to jest ta różnica. Ludzie, którzy dostają nie i się poddają, to są ci, którzy nie zostają. A ci, którzy zostają, to są ci, którzy też przeszli przez to nie, ale się nie poddali i dalej ciągnęli. Więc przygotujcie się na to, tak to wygląda. Najprawdopodobniej, jeśli u Ciebie będzie inaczej, pójdzie to szybciej i w ogóle super, świetnie, mega, tak? Więc przygotuj się na walkę o to i będzie dobrze. Ja w to wierzę. Ale upał. Dobra, słuchajcie, bez różnicy, czy planujecie zostać w Stanach, czy nie, po skończeniu studiów. Jeśli skończyliście studia, to macie prawo na to, aby pracować w USA przez 12 miesięcy. I to jest dzięki temu, że kwalifikujecie się na OPT. Praca, którą będziecie robić po studiach, musi być związana z Waszym kierunkiem, a jeśli skończyłeś kierunek, który jest z części STEM, czyli na przykład IT albo inżynieria, możecie jeszcze zaaplikować o dodatkowe 24 miesiące, więc w sumie macie wtedy 3 lata. Później, jeśli nie chcecie zostać i pracować dalej i starać się o tą wizę pracowniczą, to wracacie sobie do Polski albo do innego kraju z turbo CV, z super wspomnieniami i też warto. Celem dzisiejszego filmiku dla mnie jest po prostu pomoc tym osobom, które starają się dostać tutaj pracę, osobom w Polsce, które chcą spojrzeć na szukanie pracy trochę w inny sposób, trochę tak mocniej do tego podejść. Mam nadzieję, że było to pomocne. Jeśli tak, jeśli znacie kogoś z Polski, albo ktoś, kto jest w USA, albo ktoś, kto szuka pracy po prostu za granicą i uważacie, że im się to może przydać, udostępnijcie im ten filmik. Naprawdę chcę, żeby ten filmik Wam pomagał. A oczywiście YouTube, jeśli widzi łapki w górę i udostępnianie, no to wtedy będzie pokazywał większej ilości osób. Jeśli nie, to będzie go stłamszał. Są tam osoby, którym na pewno ten filmik by pomógł, ponieważ ja wiem, że gdybym wiedziała o tych wszystkich rzeczach, których wiem teraz, to by było miło. Bardzo bym chciała mieć taki filmik w internecie, dlatego się zdecydowałam to nagrać, aby Wam pomóc. Kochani, to był 4. filmik z serii USA vs Polska. Mam już filmik o codzienności, który bardzo lubicie, o kosztach, o zarobkach, no i dzisiaj nagrywam ten o pracy. Więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do subskrypcji, do obejrzenia którychś z tych filmików i tak, do zobaczenia w którymś z tych filmików albo za tydzień. Buziaczki, pa pa!